Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie. Dzisiaj chciałbym Państwu zaprezentować stanowisko numer 104, badanie momentów bezwładności. Taki jest temat ćwiczenia. Co w tym ćwiczeniu powinniśmy zrobić? Jaki jest cel tego ćwiczenia? Celem ćwiczenia jest wyznaczenie momentu bezwładności ręka stalowego dysku. Zarówno teoretycznie mamy wyznaczyć ten moment bezwładności, jak i doświadczalnie. Oraz mamy zbadać twierdzenie Steinera, sprawdzić prawdziwość twierdzenia Steinera. Krótko, czym jest moment bezwładności? Proszę Państwa, moment bezwładności dla ruchu obrotowego to to, co masa dla ruchu postępowego. W ruchu postępowym mówimy masa, w ruchu obrotowym moment bezwładności. Od czego zależy moment bezwładności, proszę Państwa? Zależy od masy ciała i przestrzennego rozkładu masy względem osi obrotu. Dla punktu materialnego, proszę Państwa, najprościej moglibyśmy sobie zapisać, jeżeli mamy tutaj oś obrotu, to proszę Państwa i w pewnej odległości od osi obrotu porusza się punkt materialny po okręgu, to jest nasza oś obrotu, to moment bezwładności będzie równy mr². Proszę zwrócić uwagę, że moment bezwładności silnie zależy właśnie od odległości, czyli tego przestrzennego rozkładu masy, bo w kwadracie, natomiast liniowo zależy od masy. Proszę Państwa, spróbujmy zapisać sobie wzory teoretyczne, z których skorzystamy do wyznaczenia momentu bezwładności teoretycznego dla pręta i dla dysku. Dla pręta moment bezwładności możemy zapisać jako 1/12. To jest dla pręta, może ustalmy, dla pręta obracającego się względem osi symetrii, czyli oś obrotu będzie przechodziła przez środek symetrii, przez środek tego naszego pręta. Wtedy możemy zapisać, że moment bezwładności wynosi 1/12 ml², gdzie L to długość pręta, a m to jego masa. A więc do wyznaczenia teoretycznego momentu bezwładności potrzebujemy znać masę i długość pręta. Natomiast, żeby wyznaczyć moment bezwładności dysku względem osi przechodzącej przez jego środek symetrii, możemy skorzystać, tu zapiszmy dysku, z takiego wzoru 1/2 m dysku razy r², gdzie r jest promieniem tego naszego dysku. Na początek wypadałoby więc wykonać pomiary potrzebne do tych obliczeń. Dysponujemy tutaj wagą. Sprawdzimy sobie, czy wskazanie na wadze jest 0. Mamy masę pręta 136 gramów. Powinienem również zmierzyć długość pręta. Spójrzmy, ile wynosi ta długość pręta. Tu w tym wypadku mam pewien problem tutaj. 62 cm, proszę Państwa, 62 cm. No i podobnie dla dysku. Ustawmy ten dysk. No tu będzie pewien problem z odczytem, ale możecie mi Państwo, już widać tutaj 434 gramy, natomiast średnica dysku wynosi 32 cm, czyli 16 cm to będzie promień. A więc promień wynosi 16 cm, masa ponad 400 gramów. Znając masę, znając promień, możemy wyznaczyć teoretyczne momenty bezwładności. Natomiast w doświadczeniu mamy wyznaczyć również doświadczalnie momenty bezwładności. Jak to zrobić? Proszę Państwa, na początek skorzystamy z pewnego wzoru. Proszę Państwa, ten wzór, jeżeli spojrzymy, to jest wzór, dzięki któremu możemy wyznaczyć moment bezwładności doświadczalnie. Co potrzebujemy, aby wyznaczyć? Potrzebujemy wiedzieć, jaki jest okres drgań danej bryły na naszym wahadle torsyjnym, który tutaj mamy, i moment kierujący. Tego momentu kierującego nie znamy, ale możemy go wyznaczyć doświadczalnie. Jak tego dokonać? Proszę Państwa, popatrzmy na nasz układ, umieśćmy w naszym wahadełku pręt, tak żeby on znajdował się na środku. Proszę zobaczyć, jeżeli odchylę go i wprowadzę w drganie, mógłbym w tej chwili wyznaczyć okres drgania takiego pręta
start, raz, dwa, trzy, cztery, 5. Mam tutaj 12 sekund i 69 setnych. To 12 sekund 69 setnych, jeżeli podzielę przez 5, uzyskam w ten sposób okres drgań tego naszego w tej chwili wahadełka przy pręcie. Jeżeli znałbym teraz moment kierujący, to proszę Państwa, korzystając z tego wzoru, mając okres i moment kierujący, wyznaczyłbym moment bezwładności pręta. Natomiast nie znam tego momentu kierującego i aby wyznaczyć ten moment kierujący, zrobimy szereg doświadczeń, szereg pomiarów, w których będziemy mierzyć okres drgań dwóch ciężarków i tego naszego pręta umieszczonych na naszym wahadle. Przy okazji przyda nam się masa tych ciężarków, które tutaj zawiesimy na pręcie. Pierwszy ma masę 258 gramów, drugi teoretycznie jest taki sam, no tu mamy 259. Umieszczam te ciężarki na naszym pręcie. One mają takie sprężyny z kulką, które wskakują dokładnie w to miejsce, które mnie interesuje, czyli w tej chwili umieściłem, przed chwileczką moglibyśmy założyć, że nie było ciężarków, albo że ciężarki znajdowały się w środku dokładnie osi obrotu, natomiast w tej chwili obydwa ciężarki znajdują się w odległości 5 cm. Jeszcze sprawdzę to za pomocą suwmiarki, czy rzeczywiście ta odległość pomiędzy nacięciami wynosi 5 cm. Tak, mam tutaj 5 cm pomiędzy kolejnymi nacięciami. No i wprowadzam takie wahadło w ruch. Ponownie teraz spróbuję wystartować. Start. Raz, dwa, trzy, cztery, 5. Zmierzyłem czas. Ten czas wydłużył mi się. Tym razem wyszło 14 sekund i 41 setnych, a więc okres wahadła wydłuża się. Nie dziwi nas to, bo moment bezwładności wahadła rośnie. Przykładowo zróbmy sobie, czyli kolejnych pomiarów, czyli możemy powtórzyć sobie ten pomiar, który przed chwileczką zrobiłem, przynajmniej jeszcze raz albo dwa, i co 5 cm będziemy rozsuwali ciężarki i za każdym razem dokonywali pomiarów. Proszę zwrócić uwagę, że dla ciężarków już bardzo mocno rozstawionych, no jeżeli w tym wypadku chciałbym wyznaczyć okres, powiedzmy wystartuje, to jak się zatrzyma, start, no to widać, że w tym wypadku już okres radykalnie wzrósł. Te drgania są znacznie wolniejsze. Dopiero mieliśmy pierwsze wychylenie, teraz będzie wychylenie drugie. Już przy drugim wychyleniu, proszę Państwa, mamy tutaj ponad 16 sekund, a więc ten okres będzie rósł. Proszę Państwa, żeby nie zabierać za dużo czasu, króciutko podsumujmy sobie to. Wykonujemy szereg pomiarów, zmieniając położenie ciężarków co 5 cm. Za każdym razem liczymy czas 5 pełnych wychyleń. Ten czas podzielony przez 5 da nam okres wahań. Ten pomiar możemy sobie raz czy dwa razy powtórzyć. Zmieniamy odległość, zmieniamy odległość, a więc będziemy mieli tak naprawdę wykonane pomiary okresu drgań w funkcji odległości tych naszych ciężarków od osi obrotu. Proszę Państwa, spójrzmy, co tutaj mamy. Wykonaliśmy więc pomiary okresu drgań w funkcji odległości ciężarków od osi obrotu. Jeżeli obliczycie Państwo te okresy, należy okresy pomnożyć do kwadratu, podobnie odległość od osi obrotu, najlepiej wcześniej sobie zamienić centymetry, jednostkę z centymetrów na metry. Wykreślamy zależność taką, t kwadrat funkcji r kwadrat, czyli zależność kwadratu okresu od odległości poszczególnych ciężarków od osi obrotu. Powinniśmy uzyskać zależność liniową. To wynika z tego równania, które znajdziecie Państwo w instrukcji przesłanej do tego ćwiczenia. Jeżeli spojrzymy na to równanie, to widzimy, że
mamy tak dane, no to równanie może trochę nieatrakcyjnie wygląda, ale że widać, że kwadrat okresu zależy liniowo od kwadratu odległości od osi obrotu. Współczynnikiem proporcjonalności, spójrzmy, to jest typowa funkcja liniowa. Y równa się a razy x plus b, gdzie tutaj y to będzie nasze t do kwadratu, r do kwadratu to będzie nasze x, naszym b będzie okres dla pręta nieobciążonego zupełnie, a współczynnikiem nachylenia prostej będzie taki czynnik, czyli to będzie nasze a. Proszę Państwa, korzystając z metody regresji liniowej, czyli mając kolejny t kwadrat i r kwadrat, to będą nasze xy, to będą nasze y, przepraszam, to będzie t1 kwadrat, r1 kwadrat, t2 kwadrat, r2 kwadrat i tak dalej, to będą nasze x i y. Korzystając z metody regresji liniowej wyznaczycie Państwo współczynnik nachylenia prostej. Zwróćcie uwagę, że mamy tutaj w tym wypadku też jednostki. Jednostka na osi y to są sekundy do kwadratu, jednostka na osi x to są metry do kwadratu, o ile podstawicie oczywiście r w metrach, a więc jednostką współczynnika nachylenia prostej będzie sekunda kwadrat przez metr do kwadratu. Jeżeli to jest współczynnik nachylenia prostej, no to proszę Państwa, przekształcając ten wzór 8π kwadrat mc przez d równa się a, pamiętamy, że mc jest to masa pojedynczego ciężarka, nie dwóch ciężarków. Przekształcając ten wzór możemy wyliczyć moment kierujący 8π kwadrat mc przez współczynnik nachylenia prostej. Jeżeli, proszę Państwa, mamy moment kierujący, to możemy już obliczać momenty bezwładności brył założonych tutaj na tym naszym wahadełku na podstawie okresu wahań danej bryły. I tu, proszę Państwa, możemy przystąpić do wyznaczenia doświadczalnego momentu bezwładności pręta, jak i momentu bezwładności dysku. Jak to zrobić dla pręta? Pręt umieszczamy, proszę Państwa, w naszym wahadle, dokładnie na środku, tak żeby oś obrotu wypadała w osi symetrii pręta i ponownie wychylamy pręt. Można skorzystać z wcześniejszych pomiarów. Wychylamy pręt, start, wyznaczam 5 pełnych okresów, drugi, trzeci, czwarty, piąty. 12 sekund 78 setnych. 12 sekund 78 setnych dzielę przez 5, mam okres, te pomiary mogę jeszcze dwukrotnie powtórzyć, stąd wezmę uśredniony okres. Mając wcześniej wyznaczony już moment kierujący, wyznaczę doświadczalnie moment bezwładności pręta. Proszę Państwa, przejdźmy teraz do dysku. Dysk umieszczę nieco inaczej. Muszę tutaj taki zrobić uchwyt do tego dysku. Momencik. Umieszczamy dysk tak, aby oś obrotu znajdowała się w osi symetrii tego naszego dysku. Już momencik, dobrze trzeba to przykręcić. I teraz ponownie wychylam dysk o około 90 stopni i zaczynam pomiar. Start. Raz, dwa, 3, 4, 5. Proszę Państwa, 14 sekund i 22 setne. Jeżeli podzielę to przez 5, ma okres drgań dysku. Tym razem też możemy powtórzyć sobie ten pomiar co najmniej dwukrotnie. Wtedy będziemy mieli uśredniony okres, mając moment kierujący tego naszego wahadła, możemy wyznaczyć moment bezwładności dysku doświadczalnie, no i porównać go z uzyskaną wartością teoretyczną. Oprócz wyznaczenia momentu bezwładności dysku i pręta mamy jeszcze tutaj zbadać doświadczalnie słuszność twierdzenia Steinera. Może na początek przypomnijmy sobie kilka słów na temat twierdzenia Steinera. Proszę Państwa, przypomnijmy sobie twierdzenie Steinera. Kiedy je stosujemy? Wyobraźmy sobie, że mamy bryłę, przez którą przechodzi oś obrotu. Oś obrotu przechodzi przez środek masy bryły. To jest istotne. To jest środek masy, a więc oś obrotu przechodzi przez środek masy bryły. I wiemy, że moment bezwładności tej bryły względem tej osi obrotu wynosi I0. Chciałbym się dowiedzieć, ile wynosi moment bezwładności tej bryły względem nowej osi.
Czyli jeżeli to jest stara oś, a teraz nasza bryła znajduje się w tym miejscu. No trochę mi się bryła zmieniła, ale załóżmy, że to jest ta sama bryła. I teraz to jest oś przechodząca przez środek masy, a to jest nasza nowa oś obrotu, czyli tak jak wcześniej bryła obracała się względem tej osi, to tym razem obraca się względem tej osi. Chcielibyśmy się dowiedzieć, ile wynosi moment bezwładności w tej chwili. Oznaczmy sobie odległość pomiędzy osiami. Te osie muszą być równoległe. Twierdzenie Steinera to jest istotne. Jeżeli odległość pomiędzy osiami wynosi d, a masa bryły wynosi m, to w prosty sposób, proszę Państwa, możemy zapisać sobie wzór na moment bezwładności bryły względem tej naszej nowej osi obrotu. Będzie to I0 plus masa bryły razy odległość pomiędzy osiami do kwadratu. Proszę zobaczyć, możemy wyznaczyć sobie dzięki twierdzeniu Steinera w bardzo prosty sposób właśnie nowy moment bezwładności. Jak stwierdzimy, jak zbadamy twierdzenie Steinera w tym wypadku? Bo mamy sprawdzić słuszność twierdzenia Steinera. Proszę Państwa, wykonamy to za pomocą dysku. Dokonamy tego. Wyobraźmy sobie, że pierwotnie oś obrotu przechodzi przez środek dysku. Ale możemy równie dobrze przesunąć dysk tak, żeby oś obrota przechodziła w innym punkcie. Odległość pomiędzy środkiem dysku a tym naszym nowym punktem to będzie nasze D. A więc możemy, proszę Państwa, popatrzmy na nasze doświadczenie. W chwili początkowej wyznaczyć moment bezwładności tej naszej bryły, mierząc okresy obrotu względem osi przechodzącej przez środek, a następnie zmieniać oś obrotu, przesuwając sobie tą naszą bryłę, na przykład w tym wypadku o 2 cm. Odległość pomiędzy otworami, ona przyrasta tutaj co 2 cm, to jest 2, później 4, 6 i tak dalej. Teraz mamy 2 cm, czyli dokonuję pomiaru D wynosi 2 cm i wychylam sobie ponownie wahadło, mierzę 5 okresów. Proszę zwrócić uwagę, że jeżeli zwiększę odległość od osi obrotu, jakoś tam już w sposób taki dosyć wyraźny, jak w tym wypadku, no czego się spodziewamy? Oczywiście, że moment bezwładności wzrośnie takiej bryły, bo rozkład masy jest dalej od osi obrotu, a okres takiego wahadła powinien nam wzrosnąć. I rzeczywiście jest to wyraźnie widoczne. A więc w tej drugiej części będziemy badali okres w funkcji odległości pomiędzy osią obrotu a środkiem symetrii tego naszego dysku. Proszę Państwa, a więc dysponując naszymi pomiarami, mając okres drgania naszego dysku, znając z wcześniejszych wyliczeń pomiarowych moment kierujący wahadła, możemy wyznaczyć doświadczalnie moment bezwładności dysku. Natomiast teoretycznie możemy skorzystać z twierdzenia Steinera. A więc znamy z wcześniejszych pomiarów teoretycznych moment bezwładności dysku względem osi przechodzącej przez jego środek, znamy masę dysku, znamy odległość od osi obrotu. Kolejno zmieniając D, czy jeżeli będziemy zmieniać D, będzie rósł moment bezwładności. Możemy więc wykonać zależność, czyli wykreślić zależność momentu bezwładności dysku w funkcji kwadratu odległości od osi obrotu. Oczekujemy, zważywszy, że twierdzenie Steinera wygląda w ten sposób, możemy, proszę Państwa, założyć, że będzie to zależność liniowa. Masa jest stała, I0 jest stałe, a więc I będzie zależało liniowo od D. Wykreślamy doświadczalne wyniki pomiarowe, czyli jeżeli to będzie nasze D do kwadratu, mamy kolejne wyniki pomiarowe doświadczalne. A oprócz tego teoretycznie, czyli podstawiając sobie za I0 wcześniej teoretycznie wyznaczony moment bezwładności, masę dysku, odległość między osią obrotu a środkiem symetrii dysku, wyznaczamy punkty teoretyczne. No i porównujemy, czy rzeczywiście, miejmy nadzieję, że te nasze proste będą rzeczywiście zbieżne ze sobą. No to myślę, że to tyle. Resztę Państwo doczytacie w instrukcji. Życzę powodzenia i do zobaczenia wkrótce. Życzę również zdrowia. Do widzenia.